Kod na grę otrzymałem od PlayStation Polska, jednak nie stanowi on gratyfikacji za ten film. Wszystkie opinie padające w tej recenzji należą wyłącznie do mnie. Jest tak aktualnie na rynku gier, że wywierany jest jakiś dziwny nacisk na to, aby tworzyć brzydkie postacie kobiece, aby bardziej odpowiadały rzeczywistości. Nieobjęci tymi obostrzeniami są deweloperzy z Azji, którzy robią po swojemu i stawiają na ładne postacie kobiece, ale nie zaniedbują najważniejszej rzeczy, czyli gameplayu. Gra z dzisiejszej recenzji będzie probierzem tego, w którą stronę ma iść branża. Brzydkich, realistycznych postaci, czy wymuskanych, nierealistycznych, ale pięknych. Czas pokaże, a gracze zagłosują portfelami. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik Micielski, a to recenzja gry Stellar Blade w wersji na PlayStation 5. Zapraszam. Historia Stellar Blade jest taka, że na początku nie wiemy praktycznie nic. Ziemia jest w trakcie wojny z istotami zwanymi Naytiba. Kim są, skąd się wzięli? Nie wiadomo. Przeciw nim zostają wysłane oddziały, no i nasza bohaterka Ewa, która jako jedyna wychodzi cało z pogromu. Wspierana przez Adama, który steruje wszędobylskim dronem, który podąża krok w krok za Ewą, wplątują się w historię, która odkryje wszystkie karty, jak i może uchroni ludzkość od zagłady. Fabuła jest fajnie skonstruowana, bo w zasadzie masz więcej pytań niż odpowiedzi. Autorzy nie silą się na wyjaśnienie, dlaczego tak jest, przynajmniej na początku. Oczywiście z czasem zrozumiesz wszystko, ale wzorem prozy cyberpunkowej jesteś wrzucony w świat, który funkcjonuje już na swoich zasadach, a poznanie tych zasad przyjdzie z czasem. To dobry pomysł, bo koniec końców historia nie jest jakaś wyszukana, ale dzięki powolnemu odkrywaniu kart bardziej wciąga i ciekawi, co będzie dalej. Po premierze demka Stellar Blade wysypały się porównania, że będzie to drugi Nier Automata i tak dalej. Niestety nie. W mojej opinii grze najbliżej do Star Wars Jedi Survivor i miałem wyraźne flashbacki grając Ewą, że mógłby to być Cal. Gra, choć w demie oferowała dość liniowe doświadczenie, jest ponownie tytułem z otwartą mapą. Po pewnym czasie docieramy do ostatniego ludzkiego miasta Zion, które pełni rolę bazy wypadowej do dwóch sporych map otwartych, jak i kilku mapek liniowych. Samo miasto to też osobna mapka, gdzie będziemy mogli odkrywać jego tajemnice, ale i przy okazji wypełniać zadania poboczne dla mieszkańców. Jednak prawdziwa zabawa zaczyna się, gdy wyjdziemy na pustkowie i jesteśmy zdani jedynie na siebie. Stellar Blade ma pewne elementy soulsowe, choć nie nazwałbym gry souls-like'iem. Są momenty piekielnie trudne do przejścia, wymagające kilku lub kilkunastu podejść, ale jest to w ramach rozsądku. Zaraz wszystkie te aspekty rozwinę. Jeśli chodzi o zadania fabularne i poboczne, odwiedzamy kolejne liniowe lokacje, odkrywając tajemnice świata, jak i poznajemy początki samego konfliktu z Naytibą. Wybierając się na otwarte tereny, możemy poszukać znajdziek, choć te nie są nachalne. Raczej na mapie nie znajdziemy zupełnie nic. Wszystko jest do odszukania samemu. Znaczniki, jakie się pojawią, to jedynie ważne miejsca do wykonania jakiegoś zadania i punkty odrodzenia. Cała reszta spoczywa na zgrabnej dupci Ewy. Sama eksploracja jest mega przyjemna, szukanie nowych fatałaszków, surowców i elementów, które pozwolą nam dopakować uzbrojenie czy drona, jest świetnie zrealizowane. Niemal każda miejscówka, którą widzimy, kryje w sobie jakąś tajemnicę, do której będziemy mogli spróbować się dostać. Owszem, w większości przypadków są to skrzyneczki z surowcami, ale jak będzie to nowe wdzianko, to aż podskoczymy z radości. Dlaczego? Zaraz się dowiecie. To, czego brakuje we wszystkich otwartych mapach, to zróżnicowania. Ich nazwy, pustkowie lub pustynia, mówią wszystko za siebie. Choć czasami trafimy tam na jakieś ciekawe miejscówki, jednak no cóż, pustynia to głównie piach, skały i ewentualnie jakieś ruiny, więc nie spodziewajmy się zbyt wielkiego zróżnicowania. Kilka słów o minigrach dostępnych podczas rozgrywki. Nie są to zbyt wymyślne cuda. Część skrzynek otworzymy wygrywając w prostych minigierkach na naciskanie odpowiedniej sekwencji przycisków. W którymś momencie dojdzie nam możliwość łowienia ryb. To ponownie prosta gierka, w której bawimy się w rybaka. Mnie to jakoś nie jarało, a łowiłem tylko jeśli wymagało od tego jakieś zadanie poboczne. Ale jak ktoś czuje w sobie smykałkę lub twój stary jest fanatykiem wędkarstwa, będzie jak znalazł.
Podstawowym elementem Stellar Blade jest walka i ta została wykonana wzorowo. System jest całkiem przyjemny, skillowy i przemyślany. Ewa dysponuje atakami mieczem, szybki, zadający mniej obrażeń i mocny, wolny, zadający więcej obrażeń, ale podczas animacji tych ataków nie można blokować. Atakami zmniejszamy u przeciwnika aż 3 paski. Energię życiową, co jest oczywiste, energię tarczy, jeśli taka występuje, po jej zdjęciu przeciwnik jest narażony na większe obrażenia oraz równowagę w postaci żółtych kropek. Ich zbicie pozwoli wrzucić na przeciwnika oszołomienie i wykonać potężny cios. Żółte kropki najszybciej zbijemy kontrując ciosy przeciwnika. No właśnie, blok. Tutaj to chyba najważniejszy element walki. Bez perfekcyjnych bloków Ewa szybko będzie gryzła piach, a gra dość szybko każe nam się ich nauczyć, bo nawet największy Lojtas na pustkowiu może pozbawić nas życia w błyskawicznym tempie. Blok dzieli się na zwykły, którym zablokujemy po prostu cios, ale odbierze nam to trochę energii, jak i blok perfekcyjny, którym odbijemy cios, ale i zbijemy jedną kropkę oszołomienia. Podstawowi przeciwnicy mają po kilka takich kropek, ale bossowie mogą mieć ich kilkanaście i więcej. Do tego dochodzi jeszcze potem unik, czyli ciosy nieblokowalne możemy uniknąć, uciekając za przeciwnika i wyprowadzając kilka ataków na plecy. Co wcale nie jest łatwe, bo tego typu unik wymaga naciśnięcia przycisku uniku i przesunięcia grzybka ruchu do góry. Dalej mamy jeszcze drugi unik, który pozwala uniknąć złapania przez przeciwnika. Ten symbolizowany jest różowym kółkiem na przeciwniku. Wymaga przyciśnięcia przycisku uniku i wychylenia gałki w dół. W późniejszym czasie otrzymamy jeszcze możliwość strzelania z broni palnej, w którą transformuje się nasz dron, ale pełni to raczej marginalną funkcję podczas walk z bossami, a nawet na zwykłych przeciwników jest on po prostu za słaby. Do broni palnej zaraz wrócę. Dalej Ewa posiada umiejętności beta. Są to specjalne ciosy, które możemy wykonać po napełnieniu 2 ikonek wskaźnika beta. Te ciosy zadają duże obrażenia, ale i przełamują obronę. Dodatkowo jeśli uda nam się je wykonać w odpowiednim momencie, przełamują ciosy nieblokowalne i chwytanie, ale trzeba wiedzieć kiedy je wykonać. W wielu przypadkach umiejętne zarządzanie ciosami beta pozwoli nam wygrać z pozoru niemożliwe do wygrania pojedynki. Ciosów beta mamy 4 rodzaje. Uruchamianiu ich służy kombinacja triggera i jednego przycisku funkcyjnego. W dalszej części gry poznamy jeszcze 2 dodatkowe funkcje, ale nie będę ich wyjaśniał, aby nie spoilerować fabuły. Powiem jedynie, że będzie to znany z innych gier szał i umiejętność trochę w podobie bety, ale służąca głównie przewracaniu przeciwników. No i będą jeszcze miny, granaty i inne elementy rzucane, pozwalające na kilka sekund oszołomić przeciwnika. Oczywiście do tego wszystkiego dochodzą jeszcze fiolki leczące niczym stymy u Kala. Wraz z progresem zyskamy więcej elementów leczących. Będą takie, które pozwolą przywrócić natychmiastowo część życia, jak i takie, które odnowią je, gdy stoimy w odpowiednim obszarze. Jednak niech was to nie zmyli. Niektóre walki będą kosmicznie trudne i pozornie duża ilość buteleczek leczących niewiele nam pomoże. System walki wydaje się skomplikowany i w zasadzie taki jest. Autorzy dodali dużo możliwości, a my musimy je wbić na pamięć. Poszczególne sekwencje i co robią. Mało tego, musimy odpowiednio nimi podczas walki zarządzać, tak aby mieć odpowiedź na każdy atak wroga. Z moich obserwacji blok i zarządzanie ciosami beta pozwoli wygrać wszystkie pojedynki poza 2 ostatnimi bossami. Niemniej, bardzo często słowem kluczem jest cierpliwość. Zbytnie szarżowanie nie kończy się dobrze, raczej stawiajmy na kontrolowanie pola walki, kontrowanie z wyczekiwaniem na odpowiedni moment, aby typowi dać klapsa w dziąsło. No właśnie, walki z bossami to hardcore w najwyższym wydaniu. Miejscami miałem wrażenie, że nie da się ich pokonać, nie ma opcji, aby mi się udało. I potem następowało mozolne uczenie się ataków, sekwencji bloków, bo właśnie system bloków polega na sparowaniu nie jednego ciosu, ale kilku, które następują w różnych interwałach czasowych. O ile sparowanie 2 jest w miarę łatwe, co powiecie o sekwencjach składających się z 6 lub 8 ataków, które następują w różnych interwałach pod rząd i na każdy taki cios sekwencji trzeba w odpowiednim momencie nacisnąć blok. Jest czasami turbo miazga, ale skoro ja przeszedłem, no to wy też dacie radę. Niemniej, pojedynki z bossami potrafią zajść za skórę, a pod koniec gry wydaje nam się, że jesteśmy już przekoksami i nagle ostateczni bossowie wycierają nami podłogę z łatwością, z jaką ty wrzucasz do japy
wyspy Nuggetsa. Podczas podróży po pustkowiach znajdziemy specjalne stacje, gdzie możemy odpocząć, co spowoduje przywrócenie do życia Loitasów, ale bez bossów. Można tam ulepszyć statystyki, oręż czy skorzystać z szybkiej podróży. Odpoczynek odnawia nam wszystkie elementy leczące, a w przypadku śmierci Ewa powróci do ostatniego odwiedzanego miejsca odpoczynku. I czasami może to być kawał drogi od nas, jeśli zapomnieliśmy sobie zawczasu zapisać. Kilka słów o uzbrojeniu. Mamy tutaj trochę fajnych możliwości. Możemy dodać specjalny element do kręgosłupa, początkowo 1, pod koniec gry 2. Każdy z nich daje inne możliwości. Większe obrażenia, szybsze napełnianie bety i tak dalej. Każdy z nich, jeśli mamy odpowiednią ilość surowców, możemy ulepszyć 3-krotnie. Mamy specjalne sloty na dodatkowy sprzęt. Tutaj mamy je 4. Zwiększanie ponownie obrażeń czy tarczy. Używamy tutaj już gotowych elementów bez potrzeby ich ulepszania. No i mamy drzewko postaci, które składa się z kilku potężnych drzew, gdzie ulepszamy każdą umiejętność Ewy, zyskując nowe ciosy, ale i dostając nowe umiejętności. Na przykład bardzo przydatna możliwość zabijania jednym ciosem nieświadomych wrogów od tyłu. Dalej dzięki specjalnym modułom można ulepszyć drona, nowe pociski, więcej kul czy lepszy radar. No i jeszcze mamy ulepszenie samego miecza, jak i ilości elementów leczących, ale do tego potrzeba ultra rzadkich surowców, które znajdziemy jedynie po większych walkach i raczej nie liczmy, że na pustkowiu szczęśliwie natrafimy na taki element. No jest tutaj sporo do ogarnięcia, ale jeśli lubicie eksplorację i wąchanie ścian, to pewnie tak jak i ja pod koniec gry będziecie mieli odblokowane wszystkie perki i większość ulepszeń na najwyższym poziomie. No i możemy zmieniać stroje naszej Ewy. Powiem tak, nigdy, absolutnie nigdy nie interesowało mnie zbieranie fatałaszków. Aż do teraz. Z uporem maniaka szukałem kolejnych kombinezonów dla Ewy i przebierałem ją w kolejne znaleziska, ciesząc oczy i radując się z nowego wyglądu. I tak, warto ich szukać, bo niektóre są po prostu przekozackie i będzie na co popatrzeć. Jest to pierwsza gra, w której ubranie bohaterki dla mnie odgrywało aż tak istotną rolę. Chylę czoła, bo nikomu się to nigdy nie udało do tej pory. Obok walki mamy też elementy zręcznościowo-platformowe i tutaj niestety studio się nie popisało. Nie to, że jest to trudne, ale jest jakaś w postaci taka dziwna bezwładność, że często celując w platformę postać spadnie, a w pewnym momencie jest taka sytuacja, że trzeba przeskoczyć po 3 linach pod rząd i dla mnie okazało się to zadaniem nie do wykonania, bo gra nie posiada ułatwień, że czasami tam podciągnie Ewę, aby się złapała. Nie. Masz idealnie się złapać, jak nie, to spadasz i koniec. Niestety te elementy skiepszczono, są uciążliwe i ogólnie kiepsko zrealizowane. Osobny akapit postanowiłem poświęcić wyglądowi głównej bohaterki. Jest to chyba najładniejsza postać żeńska w grach. Autorzy przyłożyli się do tego, aby każda jej czynność sugestywnie ociekała seksem. Nigdy nie widziałem na przykład tak fajnego otwierania skrzynek albo biegu. Jak biegniesz po pustkowiu i wokoło nic nie ma, patrzyłem, no cóż, domyślacie się gdzie. Może dlatego pustkowie jest takie puste. Deweloperzy wyszli z założenia, że i tak nie będziesz się rozglądał, no bo i po co? Wspinanie się po drabinach, linie, wszystko zostało tak opracowane, aby samcom się podobało i mi się podobało. Nawet moja żona stwierdziła, że Ewa to najładniejsza postać w grze, jaką widziała, a grałem wtedy Ewą odzianą w strój kąpielowy, więc się nie dziwię. Do tego dochodzi animacja piersi i to taka, jakiej jeszcze nie było. Nie chamskie podskakiwanie, ale delikatne, płynne ruchy, na które przyjemnie popatrzeć. Było wiele prób sprzedania graczom seksownej bohaterki, ale wydaje mi się, że Ewie udało się osiągnąć w 100% to, co wcześniej się nie do końca udało. Jednak spokojnie, to nie porno dla niewyżytych dzieciaków, to bardziej sugestywne pokazanie ciała, często zostawiając sporą przestrzeń dla wyobraźni. No co wam powiem? No fajnie mi się w to grało, kurde, naprawdę fajnie i chcę tego więcej. Dodam, że wszystkie kobiety występujące w grze są piękne, no Adam chyba też ładny jest, ale no w sumie nie mi to oceniać. Jeśli chodzi o oprawę, jest poprawnie. No oczywiście tutaj oprawa bez wyglądu bohaterki, bo ta jest w ogóle poza wszelkimi zawodami. Ale lokacje czasami mają fajne miejscówki, ale też bez szału. Widać, że więcej serca poszło w tworzenie liniowych lokacji niż tych otwartych. No i chyba najładniejsza lokacja to ta z dema. Potem jest już, no cóż, średnio, choć czasami z pozytywnym zaskoczeniem. Gra oczywiście śmiga w 60 klatkach na sekundę i przy tak dynamicznej walce opartej o błyskawiczne reakcje nie mogło być inaczej. Oprawa jest ok, ale do tuzów pokroju Horizon czy God of War, no to brakuje i to niestety sporo.
Stellar Blade ma też polskie tłumaczenie kinowe i to też oceniam na plus, bo znajdziemy w grze sporo materiałów do czytania. Niestety, 80% z nich nie wnosi do historii zupełnie niczego. Są to wspomnienia zmarłych, które niestety za bardzo ciekawe to nie są. Początkowo myślałem, że w nich jest zaszyta historia świata i konfliktu, ale nie. To takie trochę niezobowiązujące historie, z których jeśli zrezygnujecie, absolutnie nic nie stracicie. No i na koniec pytanie, czy Stellar Blade to dobra gra? Tak, zdecydowanie bardzo dobra. To fajne połączenie wyzwania, przyjemnej eksploracji i zjawiskowo wyglądającej Ewy. Tytuł sprawił mi masę radości. Ograłem go kończąc w sumie na 35 godzinach, co jest całkiem niezłym wynikiem. Nie mogę powiedzieć, że przeszedłem grę na 100%, bo brak znaczników skutecznie uniemożliwiał mi określenie, ile jeszcze brakuje, ale postać była rozwinięta na 100%, więc jeśli coś zostało, no to na pewno niewiele. Wykonałem za to wszystkie zadania poboczne, ubiłem wszystkich bossów, jakich spotkałem. Stellar Blade okazał się dla mnie sporą niespodzianką. Tytuł staje się kolejnym fantastycznym ekskluzywem, choć pewnie czasowym, w bibliotece PlayStation, której Xboxowcy mogą pozazdrościć. Dla samców i pewnej części samic Ewa będzie niewątpliwie ważnym dodatkiem do całości i nie ma co się wstydzić, bo deweloper przeszedł samego siebie w projektowaniu postaci i tak, chcę takich gier z takimi bohaterkami. Czuję, że azjatyccy deweloperzy będą cisnęli z tego prawdziwą żyłę złota. Tak czy tak, Stellar Blade to gra, w którą posiadaczu PlayStation 5 powinieneś zagrać. Polecam. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.